Proszę księdza, tu nasze dziecko zostało wymodlone. Po 7 latach czy 8 nasze dziecko tu zostało wymodlone. Chcemy, żeby tu nasza córka przyjęła chrzest. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Ależ wakacyjnie się zrobiło. No miło widzieć Pana, Panie Michale, i Państwa pozdrawiamy, gdziekolwiek jesteście, nad jeziorami, w górach czy nad morzem. Ale ksiądz to czadersko zawsze, ten sam strój, zawsze pasuje, w każdych okolicznościach. Zazdroszczę. Na plaży też? No nie. A nie macie tych koloratek takich wakacyjnych? Nie. I tak widać, tak tutaj jest opalone i tutaj taki pasek jest. Po kolanach widać, jak się w krótkich spodenkach idzie. No, jeżeli są odgnioty na kolanach, to chwała Bogu, to znaczy, że duchowny się modli na klęczkach. Czyli tak. Ksiądz znaczy. No, znaczy ksiądz, tak. A jeszcze jak się sutanna podwinie, tam się w ogóle odgnie. Ojej, nie boli? Tak. No dobrze, żarty żartami, bo w takim troszkę luźniejszym, ale też jakby sensownym klimacie się spotykamy, bo chcieliśmy, tak jak zapowiadaliśmy przy adiutorze, że naszymi trochę świętymi też się podzielić przy okazji tych wakacji, a może pomoże, bo wakacje też święci nas otaczają i warto się do nich zwracać. Oczywiście, to że hasło tak. numer 1. Ksiądz teraz. Ja znalazłem adiutora, to teraz ksiądz. No święta Rita. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Ale To chyba jak wakacje się nie układają. chociaż wspomnienie świętej Rity jest 22 maja, liturgiczne, ale to nie ma większego znaczenia, tylko że no, nie wiem, czy Pan się zgodzi i Państwo, że są tacy święci, którzy są bardzo modni. Święty Ojciec Pio, był, powiedział, taki kościelny, taki katolicki boom na świętego Ojca Pio, święty Szarbel. Ale do Ojca Pio, przepraszam, tak cyklicznie, on ma taki cykl swojego boomu, prawda? Tak, ale co by nie mówić, zainteresowanie świętym Ojcem Pio ogromne, ale mamy mówić o Ricie. Święta Rita, w cudzysłowie, jako święta, robi w tej chwili nieprawdopodobną karierę w Kościele. W cudzysłowie podkreślam karierę, dlatego że ja już pomijam, że po sąsiedzku ja jestem na Grochowie, na Kobielskiej proboszczem, a z mojej parafii, przed moim przyjściem wprawdzie, została wydzielona część do powstającej, budującej się parafii świętej Rity. I tutaj Konkurencja, czyli? Konkurencja i to bardzo poważna, dlatego że mnóstwo ludzi ma nabożeństwo do świętej Rity. Pięknie zresztą tutaj pochwała księdza Andrzeja Jakubaszka, który jest proboszczem i kapitalnie rozdmuchał, powszechnił świętą Ritę. Robi tam comiesięczne nabożeństwa. A ponieważ święta Rita jest taką patronką takich wyjątkowo trudnych spraw w małżeństwie, zwłaszcza małżonków, którzy pragną dziecka, a mają kłopoty z poczęciem i z wydaniem dziecka na świat, to święta Rita, jak uczy życie i jak uczy też doświadczenie i pewne historie, które są bardzo skonkretyzowane. Zaraz powiem o jednym. To święta Rita cieszy się ogromnym zainteresowaniem i kultem. Ja nie zapomnę pewnej wizyty na kolędzie w pewnej parafii, gdzie spotkałem się z rodzicami i była kilkuletnia dziewczynka. I ci rodzice sami prosili, proszę księdza, nasze dziecko jest owocem modlitwy mnóstwa ludzi za przyczyną świętej Rity. My nie pochodzimy z Warszawy, z innego miasta, nieważne. Chcę zachować pewną anonimowość. Proszę księdza, 10 lat nieustannej modlitwy, żebyśmy mogli mieć dziecko i nasza córka jest owocem wstawiennictwa świętej Rity. Niech ksiądz rozpowszechnia kult świętej Rity.
to był takie wręcz wyzwanie i bardzo słusznie. Ja, kiedy przyszedłem na Grochów, naprawdę szczerze ucieszyłem się, że kościół, który buduje się i powstaje, którego proboszczem, parafia, której proboszczem jest ksiądz Andrzej, tak pięknie rozwija ten kult, gdzie co miesiąc, 22 każdego miesiąca jest ten kult. Bywam czasami tam na tych uroczystościach i wiem, jak wielu moich parafian również 22 udaje się i przyznaję, nie rodzi się wtedy we mnie zazdrość. Nie. Dlatego uczciwie mówię, ja nie ruszam z takim kultem świętej Rity u siebie w parafii, ponieważ tuż za miedzą mamy kościół pod tym wezwaniem i ksiądz proboszcz robi to kapitalnie, więc niech na ten czas moi parafianie wspierają świętą Ritę w budowie, a święta Rita wspiera ich. No właśnie, święta Rita może nas też wspierać w tym okresie, no już pomijając to, że możemy najogólniej powiedzieć, no przecież cały czas możemy się modlić do świętych, no to i na wakacje, bo tak przyjęło się, że ona jest od spraw beznadziejnych i tak dalej, ale to niekoniecznie musimy zawsze aż, ale warto prawda? Ale warto Bo nie mówię przy o tym, tej że okazji beznadziejnej, beznadziejne wakacje. warto wspomnieć pewien epizod z jej życia. Ona żyła tam w XV wieku, czy XV, tak. I owdowiała wcześniej, w wieku 30 paru lat, miała 2 synów. I ona chciała wstąpić do pewnego zakonu, ale jej nie przyjęli z jakiego względu. Kiedyś to nie przyjmowano, jakby była za biedna dziewczyna, nie miała co wnieść do zakonu, bo te zakony z tego się utrzymywały, że tak zwane wiano się wnosiło do zakonu. Święta Rita została na początku odrzucona, nieprzyjęta, a okazało się, że przełożone zakonu, do którego aspirowała, po prostu postawiły warunek. Rodzina męża nieżyjącego i jej rodzina były skłócone. I były to tak skłócone rodziny, że wydawało się, że to pojednanie tych rodzin jest niemożliwe. Jest niemożliwe. A święta Rita, jak ona to uczyniła, już życiorys szczegółowo nie opisuje, doszło do pojednania tych rodzin. I została dlatego przyjęta do zakonu. Czyli ja, bo to też trzeba by zastanowić się... Bo sytuacja na pozór beznadziejna, stąd te sprawy beznadziejne, prawda? Skąd właśnie się, no mamy Judę Tadeusza od spraw beznadziejnych, no ale nie jedyny. On jest chyba najbardziej taki rozpowszechniony, przynajmniej był, a teraz i... Rita go wyparła. Może nie wyparła, nie, ale weszła do jego grupy tak. Od spraw beznadziejnych. I dlatego ja tak sobie myślałem, że właśnie kiedy małżonkom wydaje się, że już jedna diagnoza, druga, jeden lekarz, drugi, trzeci, rozkładają ręce, nie widzimy szans na dziecko, albo adopcja, nie chcę propagować innych jakichś metod niepolecanych, a wręcz zabronionych przez Kościół. Adopcja jest takim wyjściem, wiele małżeństw w to idzie. No ale teraz przykłady, konkretne przykłady poczęcia dziecka, kiedy trwała wieloletnia modlitwa wielu małżonków. No, ksiądz Andrzej opowiada, ja się ciągle na niego powołuję, bo on ma najwięcej do powiedzenia w tym względzie, chociaż ja jeszcze jeden przykład wspomnę, jeden wspomniałem, kiedy do niego przychodzą, że z chrztem z innej parafii, proszę księdza, tu nasze dziecko zostało wymodlone. Po 7 latach czy 8 nasze dziecko tu zostało wymodlone. Chcemy, żeby tu nasza córka przyjęła chrzest. Ja miałem jeszcze w Otwocku taki piękny przykład. No ja przyznaję, że gdzieś tam we mgle do świętej Rity modliłem się za takie małżeństwo, u którego byłem po kolędzie. Oni 10 lat starali się i wracałem z urlopu, zbieram na tacę i kątem oka właśnie ta moja parafianka
I jakby wydawało mi się, że chyba w stanie błogosławionym, ale nic nie mówię, nie zagaduję. Ona sama weszła do zakrystii. Pięknie tak się zachowała, jak dziecko wręcz. Weszła z mężem, rzuciła mi się na szyję jak ojcu i mówi, proszę księdza, jestem w ciąży, będę miała dzidziusia. Nawet nie wiem, jak to się stało. Ja mówię, znaczy, z grubsza to chyba... Z grubsza się domyślamy. Jak wiesz, jak to się stało. Nie, no tak, ale dlaczego? Dlaczego zaszłam w ciąży? Niby nic innego nie robiliśmy, tylko no, leczenie jakby ustało, już pogodziliśmy się, zaczęliśmy myśleć o adopcji i nagle jest dzieciątko. Ale jestem przekonany, Panie Michale, drodzy Państwo, ja już potem pamiętam, chrzciłem im to dziecko, jaka to radość, ale jestem przekonany, że wielu księży takich przypadków, nie mówiąc o lekarzach, mogliby opowiedzieć takich historii mnóstwo. Wielu lekarzy mówiło po ludzku niewytłumaczalne. Tak, no. A ja jeszcze ja w rodzinie miałem taki przykład, gdzie, tylko że to jakby troszeczkę w inną stronę szło, że 2 lekarzy stwierdziło, że ciąża obumarła. Że ciąża była obumarła. Ja nie znam się na medycynie, ale moja już nieżyjąca ciotka z wujem byli tak zdeterminowani, żeby jednak być 200% pewny, jak to z tym dzieckiem jest w łonie. Dlaczego uznano, że ciąża jest obumarła, jakie były symptomy i przejawy, to ja nie chcę się wypowiadać, tu lekarze musieliby powiedzieć, pewnie jakieś znaki były. Ostatnie pieniądze wydali na lekarza takiego już, żeby wiarygodnie, no już tak kropka nad i taką pieczęć. On mówi, jaka ciąża obumarła. I zaczął uzasadniać, dlaczego mogło to być tak odczytaną, zastosował jakieś metody. Było to kilkadziesiąt lat temu. Ja to z wieku takiego chłopaka dorastającego pamiętam. 4. dziecko, cudownie, dzisiaj już 40-paroletnia kobieta. Takie cuda, a wiem, że ciotka głęboko wierząca z wujem modlili się. Czy wtedy za przyczyną świętej Rity? Nie wiem, bo jeszcze tak Rita nie była znana. Nie było nie tak głośno jeszcze. Nie było, jest, ale teraz mamy, przepraszam, gotową świętą Ritę od spraw beznadziejnych, a zwłaszcza od małżeństw, które pragną dziecka, a mają kłopot z poczęciem. Wakacje czasami sprzyjają właśnie, żeby za wstawiennictwem świętej Rity powalczyć, to na pewno. Natomiast ona też ma tak jakby w szerszym aspekcie, nawet patrząc na Ritę, bo to w ogóle opiekunka rodzin, prawda? Tak, tak, w tym momencie ta jakby prorodzinność w kwestii dzieci raz, ale 2, chociażby historia zwaśnionych 2 rodzin, które nie miały szans się połączyć, pojednać, więc a wakacje, może mi ksiądz wierzyć, fajnie jest z rodziną wyjechać. No oczywiście, że jest fajnie, czadersko, no o to chodzi, ale tam domyślam się. Ciśnienie czasami pojawia, więc do Rity, proszę, żeby wakacji nie zepsuć dzieciom. Można? I małżeństwa przeżywające trudne chwile, i rodziny przeżywające kryzysy. Święta Rita. Polecamy. Tak jest, absolutnie i zdecydowanie. Także no my się dzielimy, ja mam dla księdza świętego, bo tak. takiego właśnie to jest też fajny przykład i o nim porozmawiamy sobie w następnym odcinku szerzej, ale jak połączymy na przykład Ritę i Krzysztofa. No, Krzysztofa ja nie mówię, to... żeby ich łączyć, ale wie ksiądz, co mi chodzi. Krzysztof to jest taki, nie muszę tu uzasadniać, ulubiony święty wszystkich podróżujących kierowców, to taka zapowiedź tylko. I to jest właśnie ważne hasło, nie tylko kierowców, ale o tym za chwilę, że tak się wyrażę, natomiast święta Rita polecamy, ksiądz Bogusław poleca. Mogliśmy zmienić tytuł w sumie. Ksiądz Boguś poleca. Ksiądz Boguś poleca świętą Ritę. Wakacje ze świętymi, tak jest. Święta Rita. No dobrze, to my poprosimy jeszcze, jeżeli Państwo taką wolę mają, o kciuki w górę i dzwoneczki. Wakacyjne dzwoneczki, wakacyjny kciuk do góry. Tak jest. I możemy od razu zawrzeć z Państwem taką umowę naszą, że komentarze jak najbardziej są w cenie zawsze, każde przyjmujemy z otwartym sercem. Natomiast jeżeli Państwo mają jakieś pomysły, tematy na wrzesień chociażby, na początek roku i roku szkolnego, bo mam dzieci, dla mnie wrzesień to jest początek roku, a nie styczeń. Więc jeżeli tak,
zapraszamy w komentarzach. My to wszystko zbierzemy w całość, tak jak robimy co jakiś czas sukcesywnie i będziemy się do tego wszystkiego odnosić, czy też inspirować Państwa wpisami. Bardzo dziękuję. Może być. Dobrze. Bóg To dziękuję. To już teraz na pewno dziękuję. Dziękujemy. Bóg zapłać. Do zobaczenia.